Wiem, o czym sobie dzisiaj porozmawiamy. Jeszcze raz, bo nie patrzyłem w kamerę. Wiem, o czym sobie dzisiaj porozmawiamy. Porozmawiamy o docenianiu. O docenianiu porozmawiamy. Nie ma nic łatwiejszego na świecie niż narzekanie. Nic nie przyjdzie nam z większą łatwością. Jak wymienianie wszystkich rzeczy, które przeszkadzają nam, aby w danym momencie być szczęśliwymi i aby czerpać z danej chwili. Nie doceniamy rzeczy ogólnie. Nie doceniamy tego, co mamy i bierzemy różne rzeczy za pewniak. Były takie 3 słupki. Pierwszy, zanim coś osiągniesz, to doceniasz to wysoko, bo tego nie masz i do tego dążysz. Później, gdy już to masz, to ten słupek był najniżej. Jak coś masz, to zazwyczaj tego nie doceniasz. I słupek później znowu był wysoko, jak już to stracisz, nie? Wielu z was na przykład straciło jakąś dziewczynę bezpowrotnie i później przychodzi wam do głowy, że mogłem na przykład się bardziej starać. Czy straciłeś pracę, czy straciłeś zdrowie w jakimś zakresie, czy nawet babcię straciłeś albo dziadka i później myślisz sobie, że mogłem częściej odwiedzać, nie? Nie myślimy raczej za często w takich wymiarach. Raczej wygląda to tak, że osiągamy pewne standardy życia i traktujemy je jak podłogę, wiecie. Bliscy, z rodziny, zarobki, standard życia, zdrowie i relacje to są rzeczy, które najczęściej bierzemy za pewniak, a gdy je stracimy, to ciężko jest nam wrócić do poziomu, który był wcześniej. To jest spowodowane tym, że nie żyjemy w danej chwili po prostu, tylko my albo żyjemy przeszłością, albo oczekiwaniem na jakąś przyszłość, nie? I wiecie, bycie w danej chwili to jest ogromna sztuka, bo jakby tak się zastanowić, no to całe twoje życie przebiega w tym momencie. Gdy nadchodzi przyszłość, to też się dzieje teraz. A przeszłość też działa się teraz. Fizycznie przeszłość ani przyszłość nie istnieje, nie? Zazwyczaj albo odnosimy się do przeszłości, porównujemy to z przeszłością, że jakiś aspekt był lepszy, albo cały czas mierzymy w oczekiwanie takie, nie? I dążymy do czegoś. Na przykład jesteś w związku z kimś i po paru latach możesz uznać, że nie ma już tak wielkich emocji, raczej jest to oparte teraz bardziej na takiej szczerej przyjaźni i zaufaniu, ale jeżeli chodzi o tą taką nutkę tej niepewności, tego takiego nieznajomego, no to tego nie ma, nie? I przez to dość często związki się mogą rozpadać, bo właśnie odnosimy się do przeszłości, nie? I nie jesteśmy teraz w tym danym momencie.
Albo na przykład z kasą. Jak zarabiałeś najniższą, gdy byłeś młody, a później udało ci się zarabiać więcej, no to ten apetyt będzie ci rósł i będziesz cały czas czekał, ok, stać mnie teraz już na samochód, to teraz chcę mieszkanie sobie kupić. Może jak jesteś na jeszcze wyższym levelu sukcesu finansowego, no to już masz mieszkanie i teraz no jeszcze trochę, jeszcze kilka milionów i będzie jacht, nie? I wiecie, cały czas odnosimy się do jakiegoś punktu w naszej głowie, uciekamy myślami zawsze. Albo jest porównanie w przód, oczekiwanie, albo w tył, porównywanie. I z tego wywodzi się wszelkie nieszczęście, wszelki strach, lęk, wszelkie takie, wiecie, zamartwianie się, identyfikacja z tym, co było, z tym, kim ja byłem wcześniej, z tym, kim ktoś był dla mnie wcześniej, teraz jest troszkę inny. Wieczna identyfikacja i porównywanie, wszystkie właśnie opinie nasze, wyrobione schematy, chęć utrzymania naszego ego, które jest właśnie zakorzenione w przeszłości. Wiecie, bycie defensywnym, bronienie swoich przekonań. Fajny cytat czytałem cytat, w sumie to, co teraz powiem, będzie cytatem, więc przeczytałem fajną rzecz, że sztuką jest umrzeć, zanim umrzesz. I uzupełnieniem tego cytatu będzie kolejny, że wszystko to, co się najbardziej liczy, ukazuje ci się przed oczami, gdy jesteś bliski śmierci. Wtedy doskonale już wiesz, co się nie liczy. W bardzo alarmowych sytuacjach bliskich śmierci, związanych z przetrwaniem, wtedy bardzo wyraźnie jesteśmy w tu i teraz, nie? Wtedy nie ma problemów, zmartwień. Jesteśmy w szczycie takiego alarmowego stanu. Albo właśnie na łóżku szpitalnym, nie? Gdy jest już dosyć blisko, to wtedy też wszystko staje się jasne. Czym się nie warto przejmować, co nie ma znaczenia. Ego, głupie kłótnie, jakiś tam wyścig szczurów, wyścig kto ma rację, zemsta, obrażanie się, chowanie urazy, brak wybaczenia. To wszystko znika w obliczu końca, nie? Ale czasami naprawdę trzeba właśnie takiej szokowej sytuacji, żeby gdzieś tam to docenić, nie? Żeby docenić to, co mam. Żeby zatrzymać się na chwilę. Jestem tu na chwilę, tak jak wszyscy. I za kilkadziesiąt lat to nie będzie miało większego znaczenia, więc warto zrobić coś, co ma znaczenie już teraz. Coś, co może przetrwać mnie, nas wszystkich. Niektórzy piszą piosenki, inni robią coś jeszcze innego, a ja sobie nagrywam tutaj jakieś filmiki, nie? Także końcowa myśl jest taka, że warto doceniać i myśleć o śmierci często. Myśleć o śmierci swoich bliskich, swoich rodziców. Jak jesteśmy młodsi, często nie żyjemy dobrze z rodzicami, obrażamy się na nich. Wiecie. Jest takie też fajne powiedzenie, że jak już ktoś umrze, to na jego grobie jest dużo więcej kwiatów, niż dostaje on kwiatów, gdy żyje, ponieważ żal jest silniejszym uczuciem niż wdzięczność. Więc myślę, że warto tutaj na pewno odwrócić te szale, czyli właśnie, żeby to wdzięczność była silniejsza niż żal, nie? Żeby nie było czego żałować, tak naprawdę. No dobra, zaraz wyskoczy ostateczna plansza, a jak wyskoczy ta plansza, to już będziecie wiedzieli, co robić. 3, 2, 1...